Spa-Francorchamps, ostatni wyścig przed Le Mans. Pierwsze pytanie, moje Robercie, jak samopoczucie, jak się czujesz? Dzień dobry, dobrze, dziękuję. Tak? Mamy ze sobą dwa treningi w takim razie, przychodząc na Spa FP1, FP2, w FP1 drugi czas. Jak forma wstępnie przed weekendem? Ogólnie nie jest źle, chociaż sporo się zmieniło Spa od ubiegłego roku, inny asfalt, tor jest dużo jakby szybszy, jakby wiedziałem o tym, ponieważ już ten asfalt był na ubiegłoroczny wyścig Elmsa, który tutaj jechaliśmy w drugiej części sezonu, także było wiadomo, że będzie trzeba zobaczyć, jak to wszystko wpłynie na nasze auto, jaki będzie feeling. Ogólnie nie jest źle, chociaż balans nie jest zbyt łatwy i na pewno będzie to myślę wyrównana walka i jest wiele aut, które będą miały możliwość walki o zwycięstwo. No proszę, bo chciałem spytać, bo mieliście szybcy i w Katarze i byliście szybcy na Imoli, bardzo Ferrari generalnie było szybkie, więc, a to dwa różne tory, więc tak miałem nadzieję, że powiesz, że tutaj też będziecie... Znaczy, auto ogólnie, czyli tor Spa ogólnie pasuje naszemu samochodowi, jeśli chodzi o charakterystykę według mnie. Był to jeden z lepszych też torów w ubiegłym roku dla nas. No ale jakby jest na ogólny wydajność pakietu wpływa też trochę czynniki, które są poza naszą kontrolą. No i na pewno jakby one wpłyną znacznie na też wydajność naszego auta. Aha. Poza naszą kontrolą, czyli masz na myśli pogodę i tego... No nie, BOP. No. A, okej. Sorry. Które jest No tak, i jakby są to czynniki, o których wpływają. My o tym nie możemy rozmawiać, także nie ma sensu rozmawiać o rzeczach, które jakby są poza twoim tym. No ale na pewno, nawet pomijając Spa i naszą formę, są to czynniki, które wpływają na wydajność pakietu i dlatego są stworzone, żeby wpływały. A gadając o BOP, jest tak poza technikaliami, czy uważasz, że to jest dobra, że to jest potrzebna, ważna rzecz w takich wyścigach jak Endurance? Nie. Czy nie? No jeszcze patrzę od tej strony, że gdyby nie BOP, to wiesz, to na przykład w GT byłoby, no nie mogłoby się ścigać te samochody. Okej. Ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jakby ja mam swoją wizję na ten temat i według mnie motorsport, znaczy inaczej, dopóki nie wystartowałem w ubiegłym roku w Hypercarze, w wieku 39 lat nigdy nie startowałem w kategorii z BOP. Okej. Co najbardziej lubisz na Spa? Odpowiedziałbym feeling, który daje auto i ten tor jednak jest taką kwintesencją tego, co auto potrafi, ale jeśli mam być szczery, to mając wizję i obraz tego, jak to było w LMP2 w ubiegłym roku, no to taki byłem trochę negatywnie zaskoczony, jak to wygląda za kierownicą Hypercara, jednak waga i ta aerodynamika jest trochę inna od LMP2 i jest to bardzo odczuwalne, szczególnie na takim torze jak tutaj. To ciekawe, bo chciałem cię spytać, czy jak jeździłeś tutaj bolidem typu z sezonu 2008 na przykład? No ale to już dawno temu niestety było, także... Wsiadasz do prototypu, czy czujesz jakiś rodzaj takiego rozczarowania i sentymentu, że... Znaczy to szczerze to zbyt dawno było i nie mam jakby punktu odniesienia, oczywiście tam parę rzeczy pamiętam, ale bazujesz na odczuciach, tak, a ostatnimi jakby odczuciami i wyrażeniami za kierownicą tutaj miałem, jak jechałem w ubiegłym roku LMP2. A jest coś, czego nie lubisz na Spa? Nie, ogólnie padoku. Dlaczego? Ponieważ jest na dwóch poziomach i jest tylko praktycznie jedna droga, żeby przejść z hospitality do boksów i do inżynierów. To nie, że nie lubię, ale jest to charakterystyczna rzecz, która bardzo utrudnia pracę i momentami też jest niekomfortowa, ponieważ chciałbyś na przykład zatrzymać się, jako że padok jest mały, jest jedyna droga, tam wszyscy się skupiają i niestety nie masz tyle czasu dla ludzi. I to jest taka rzecz, która jakby często jesteś w takiej trudnej sytuacji, gdzie musisz odmówić ludziom, ponieważ nie masz na to czasu. No, co też nie zawsze rozumieją.
że jesteś na robocie. No, Takie życie. takie życie. Najmniejsze wspomnienie ze spa, pierwsza rzecz do głowy, która przychodzi. No to już za długo pomyślałem, żeby była pierwszą... No to w takim razie... Myślę, tak naprawdę 2009 i pierwsze okrążenie. 2009 pierwsze okrążenie. Tak, bo tam jechałem dosyć z przodu, jak na auto, które mieliśmy do dyspozycji, to było ten, ale no 2010 też był udany. 2008 nie pamiętam za bardzo, co się wydarzyło. Przestrzelony... Nie, to 2010 był przez... Nie, 2000, pit stopie, tak? Ale Tak, no, tak, w pit stopie to było jakby konsekwencja jednej rzeczy. Tak to jest, jak się nie patrzy, gdzie się jedzie, tylko trzeba zmieniać rzeczy na kierownicy, które na początku, jak przyszedłem do Renault, powiedziałem, że to jest rzecz która się nigdy nie robi, bo to muszą być, jakby wydarzy się bardzo takie rzeczy, które praktycznie się nie wydarzają, ale jest to nienaturalne i zbyt skomplikowane i jak nie będzie na to czasu, to będzie ząg. No i tak się stało, że trzeba było to zrobić, bo inaczej moglibyśmy dostać drive-thru. No i w momencie, kiedy ja jakby skończyłem to robić, no to pit lane była mokra i jadąc na slickach brakło miejsca. Wykrakałeś. Nie wykrakałem, tylko no, to jest tak, że z inżynierskiego punktu widzenia to nie jest priorytet, bo to jest ten, no ale umówmy się, było to niefortunne wydarzenie, które mnie kosztowało prawdopodobnie jedno miejsce, no ale na szczęście nikomu się nic nie stało. A najmniejsza rzecz? Spa? No. Myślę, że ogólnie weekend z Williamsem, Okej. który był jaki był. Szkoda, ponieważ po zakrętach akurat jeździłem na tym torze bardzo szybko w porównaniu do mojego partnera zespołowego, ale nie było tego widać na czas. Czy to nie tutaj ci walną nowy silnik? Tak? Nie, nowy nie wiem, czy był nowy. I chyba może nie tak zużyty. Był ten mem No, to słynny, nigdy nie wiadomo, czy nie był zużyty. mój ulubiony. Zostaw, niech się jara. No, coś tam. Przypuszczam, że tobie nie było tak wesoło, ale... To akurat to, że się jakby zepsuło, było praktycznie wcześniej, jakby były tego pewne można było zobaczyć, że coś jest nie tak, ale no i ogólnie. Trzeba było chcieć zobaczyć. Mówiliśmy ostatnio w Codrive'ie o twoim Dream Teamie w Formule 1, i Max powiedział, że żeśmy głupio zrobili, że nie spytaliśmy cię o twój Dream Team w WEC-u. Jak to wygląda? Dream Team w WEC-u, ale co, z kierowców, którzy jeżdżą, czy... Dream Team, wymarzymy. Ale to ciężko powiedzieć, bo jest ich zbyt wielu i tak naprawdę jest... uważam, że w endurance'ie, w wyścigach długodystansowym musisz kogoś znać, żeby dobrze wybrać. Aha. Bo są ważne cechy, których nie jesteś w stanie ocenić, jeśli kogoś nie znasz. Czyli znać już w sensie, że z załogi, tak? Że razem Znaczy, startować. że znasz, niekoniecznie z załogi, no albo znasz, że wiesz jaką ma mentalność, wiesz jak myśli i jakie ma priorytet. Może Fernando wygrał 2 razy nawet. No, ale na przykład, tak jak mówię, no musisz poznać jakby człowieka priorytety i ten. To zależy, tak naprawdę uważam, że sama prędkość w wyścigach długodystansowych oczywiście jest ważna, ale nie najważniejsza, jeśli chodzi o long term. Później jeśli ci się wydarzy, że walczysz o 1/10 sekundy w końcówce jednego wyścigu i walczysz koło w koło, no to może akurat to jest najważniejsze, ale ogólnie jeśli chodzi o cały obraz i cały przełom sezonu, to myślę, że są inne priorytety. Mhm. No dużo ich. Znaczy ogólnie ja stawiam, tak jak powiedziałem, pomiędzy słowami, ogólnie o mentalność i wizję tego wszystkiego i priorytet, jaki dany kierowca ma. Według mnie kierowca, który jest w zespole, powinien mieć tylko jeden priorytet i to jest taki, żeby doprowadzić auto i zrobić wszystko, żeby doprowadzić to auto najszybciej do mety. Co nie zawsze idzie z robieniem rzeczy, które są najfajniejsze dla ciebie lub nie zawsze idzie z
większością takim motorsportową idei, że trzeba jechać jak najszybciej 10 okrążeń. Ponieważ trzeba jechać jak najszybciej 2 godziny. I jakby też praca, ponieważ pracujesz z tymi kierowcami, jest ważne też, żeby znaleźć wspólny język i mieć wspólną wizję, co nie jest łatwe. Chciałem wrócić do rozmowy o teorii ścigania z zeszłego roku, bo się zmieniło. O Trochę. czym? O teorii ścigania. Teorii ścigania? Tak, tak, tak. Mi się zmieniło? Nie, Moja to się teoria? zmieniło. Nie, nie, nie. A, okay, Twoja teoria myślę, że się nie zmieniła, ale Formuła 1 się zmieniła. Formuła 1. No. Dlatego, że faktycznie kierowcy doszli do porozumienia, że faktycznie głupie jest wymagać, żeby ktoś ci zostawił miejsce, jak atakujesz. Tak, ale teraz zewnętrznej. narzekają, że nikt nie zostawia miejsca, tak? A, nie, teraz ustalili, że musi być przednia oś na poziomie lusterka, żebyś zostawił miejsce. A to nowa? Tak. A, Co no i sobie wybierają. No i co, teraz będzie każdy puszczał hamulec, żeby był przed i się martwił później, tak? Czyli co uważasz, że powinno być, jak jedziesz po zewnętrznej, no musi być jakiś moment, kiedy jesteś po zewnętrznej na tyle, żeby ktoś ci miejsce zostawił. A czemu macie zostać? Nie no, w sensie, żeby w ciebie nie wjechał, nie? Na tej zasadzie. Kto ma w koło nie wjechać? No ten wyprzedzany po wewnętrznej w tego po zewnętrznej. Jak wyprzedasz po zewnętrznej? No i ktoś ci ładuje na przykład tylne koło, no to nie jest już tak, że... Po zewnętrznej? Czy ja? Nie, no ty idziesz po zewnętrznej, atakujesz. Sytuacja z Vettelem 2009 Grand Prix Australii. Byłeś po zewnętrznej... Ale nie, ale to daleko było z zupełnie przodu. inna, no ale właśnie to był problem z puszczaniem hamulca. Bo Vettel chciał być przed, żeby sobie wymyślić. No i on zahamował, ja tak naprawdę byłem dużo wcześniej przed zakrętem przed nim, ale on puścił hamulec, żeby mi utrudnić wyprzedzanie. No i to będzie to samo. Teraz będziemy sobie puszczać do lusterka, tak? I kto będzie oceniał zoomem, czy była przednia oś na lusterku, a w zależności, czy jedna bolid ma lusterko trochę 5 cm dalej, czy Faktycznie, to ten i jest co. czynnik, że nie wszystkie bolidy mają Ale sens. nie, no bez jaj, nie, to według mnie jest chore. Według mnie zasada jakby starego motorsportu jest prosta i tyle. Widziałeś Arabię Saudyjską, pierwszy zakręt, Piastri i Verstappen? Widziałem. No Verstappen był... Uważasz, że słusznie dostał karę? Tak. No był wkurzony na Piastriego, ja też nie wiem dlaczego za bardzo. Nie, uważam, że słusznie, ale na przykład oglądałem też na włoskim telewizji pierwszy zakręt sprintu w Miami, oczywiście, i że jak to Piastri wypchnął Antonellego, co jest tak naprawdę nieprawdą. No też mi się wydaje, że jak Antonelli sam wyjechał 2 metry... Znaczy nie, po pierwsze to- Antonelli zahamował zbyt późno, po drugie nigdy by nie skręcił, gdyby Piastrego nie było, a po trzecie, jeśli hamujesz później, to jest twoje jakby no i widzisz, później się robi takie, że jak to wszyscy przez radio narzekają, tak też Antonelli zaczął narzekać, nie? Jak to Piastri go wypchał. I że jak tak wolno, no to on też tak będzie robił. Mi się to też nie Tak spodobało. zwany common sense, tak? Jak to zdrowy rozsądek na polskie. I według mnie uważam, że jak to w życiu, tak pomiędzy kierowcami powinien być zdrowy rozsądek i tak naprawdę bardzo często teraz kierowcy wykorzystują asfaltowe strefy poza torem, żeby po prostu sobie robić Gdyby tych stref nie było, byłoby 20 razy mniej problemów. Bo po pierwsze byś się nie pakował po zewnętrznej, bo byś miał duże ryzyko, że będziesz w wirze. A po trzecie, ten, który by próbował po zewnętrznej, jak już próbujesz, by odpuszczał wcześniej, no bo by mu brakowało miejsca. A teraz jak masz asfalt i no to ostatnio, gdzie to było? Też w Miami kto? Lawson z Alonso, tak? Jak to Alonso mu nie Tak, dostały tak, miejsca, tak. chłop, no sorry, no kurde, gdzie ty chcesz jechać? No? I jeszcze wywalił Alonso i ma pretensje do tego, tak? Tak, też mnie to zdziwiło. Fakt jest, że Alonso pojechał dość wąsko, ale miał prawo, nie? No wąsko gdzie? Na wyjściu, nie? W sensie, że na zewnętrznej, w sensie Ale dla własnego dobra, a bo gdzie miał jechać? trochę pół metra wyjść. Ale nie, no ale co, jakie pół metra? No ludzie, no to nie chodzi o pół metra, tu są... No to- Jakbyś znalazł kierowcę, który jest wyprzedzany przez kogoś po zewnętrznej i mu zostawił specjalnie miejsce, to ten kierowca w ogóle nie powinien być w Formule 1. No. I by do tej Formuły 1 nigdy nie doszedł. Bo by go jakby prawo motorsportu wcześniej wyeliminowało. Że... Okej.
A Miami po starcie był ten moment, który wiele osób zbulwersował, jak Verstappen w drugim zakręcie Tak. odbił do prawej, żeby... Nie odbił do prawej, tylko zgubił tylną oś. Tak? To był sis? 100%. A, okej. Bo No, wyglądało ale to było jak- wiadome, że ten, no. Na przykład ja na miejscu Norrisa tam bym się nie pchał. Szczególnie jak mam bolid, który jedzie, wiem, że jedzie minimum pół sekundy szybciej i jest strefy DRS-a są tak mocne, że wystarczy mi zostać tam, przejechać jedno okrążenie i sobie nacisnę przycisk i go łatwo wyprzedzę. Czy dobrze mi się wydaje, że jako kierowca, jak znasz rywala, wiesz jak się ściga, to... No nie chodzi o rywala, traktujesz to inaczej chodzi o ludzi? priorytety i oceny sytuacji według mnie. Ale nie jest tak, że z innymi kierowcami się ścigasz inaczej niż z innymi, po Tak, to prostu na pewno. znając ich? No, ale no to dlatego Norris będzie zawsze na straconej pozycji z Verstappenem. Bo już jest pewna historia, tak? I ja na przykład inaczej. Norris chciał, gdyby było 20 metrów więcej, tak, pomiędzy pierwszym a drugim zakrętem, Norris go po prostu zamknął, tak? Ale tego miejsca już nie było. I też jakby co miał zrobić? Co myślał, że Verstappen go puści? No, sorry, no. Chyba jest tak, że Piastri chyba umie walczyć z Verstappenem, co? Nie wiem, też słyszałem, że jak to Piastri rewelacyjnie wyprzedził Verstappena w Miami, a Norris sobie z tym nie radził. Ja nie widziałem tych rewelacyjnych wyprzedzeń. Też Piastriemu zeszło sporo z wyprzedzeniem Maxa. Też próbował parę razy i mu nie wyszło, także... No ale przecież do czego to wygląda, wiesz, mniej, nie chcę tak mówić, bo to są, wiesz, wszyscy wyśmieci kierowcy, więc mogę sobie tak gadać, ale no są na jakimś poziomie i dla mnie Piastri wygląda bardziej, że bardziej ogarnia, jak walczy z Verstappenem niż Norris. Ja uważam, że nie. Tak? Uważam, że to jest błędne. Znaczy zależy na czym, jeśli Właśnie- oceniamy Miami, to nie. Nie, mówię generalnie po prostu. W ogóle... Piastri mniej walczył też z Verstappenem. Aha. Bo tak naprawdę w ubiegłym roku jak był z przodu, to był z przodu, a jak był z tyłu, to nawet nie próbował. A Norris próbował. Także to też jest tak, że ogólnie myślę, że na Norrisa sporo się zrobiło takiego, nie wiem jak to określić, ale nie hejtu, tylko wszyscy wiedzą, wszyscy by zrobili lepiej. Fakt jest taki, że popełnił parę błędów decyzyjnych, to bardziej chodzi o to, co decydujesz, ale to też jest tak, że sobie nie łatwo się mówi z zewnątrz, tam masz czasami ułamki sekundy i to nie mówimy o ułamki sekund, żeby powiedzieć, tak? Tylko tak naprawdę jest, tam podejmujesz decyzję mniej niż 1/10 sekundy, bo nie ma więcej czasu i czasami nie podejmujesz po prostu złe. Także według mnie też Verstappen trochę ciężej, agresywnie jeździ przeciwko Norrisowi, ponieważ wie, że bardzo możliwe też, że na początku sezonu go widział bardziej jako swojego rywala, co teraz powoli się może zmienić. Drugi temat głośny to była, no takie, nie wiem czy krytyka, bo się nie krytykuje tak bardzo Luisa, ale jednak ta komunikacja jego z jego inżynierem. A ty jako kierowca doświadczony, przypuszczam, i znasz Luisa od dekad, jesteś się w stanie utożsamić z kierowcą jego emocjami w bolidzie, kiedy nie idzie. Jak na to patrzysz? Tak, ogólnie już dzisiaj to mówiłem dla innej osoby. Komunikacja Luisa mi przypomina trochę zmianę moją od kiedy jeżdżę z włoskim zespołem. Tak. Też w radiu trochę inaczej komunikuję. I nigdy nie rozumiałem, z czego to się bierze, ale chyba teraz jakoś zrozumiałem. Tak na pół serio, pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście jest coś w tym. Myślę, że jest to normalna rzecz. Po prostu jeśli jeździsz z grupą, tak jak to w przypadku Luisa przez tyle lat, twój inżynier tak naprawdę powinien być twoją głową i oczami poza bolidem i komunikujesz. I komunikujesz dokładnie na tych samych falach, na tych samych frekwencjach. Zmieniasz zespół. Luis nie był przyzwyczajony nigdy do zmieniania zespołów, tylko ogólnie zostawał w zespole bardzo długo. I nagle się zderzasz z inną mentalnością, z innym stylem komunikacji, z innym wizją, ponieważ wizja też jest bardzo ważna. Tak naprawdę inżynierów, którzy są bardzo dobrzy, Formuły 1 jest bardzo wiele, ale którzy mają wizję wyścigową, którą by
potrafili postawić się w twoją jakby w tym momencie i co jest dla ciebie priorytetem, według mnie jest bardzo mało, ponieważ jest to trudne, ponieważ to są dwa różne światy. Ja na przykład nigdy nie mógłbym być takim inżynierem bardzo technicznym, ale uważam, że potrafiłbym zrozumieć, jak jestem na pitwallu, co jest priorytetem w danym momencie, a ten priorytet może się zmienić w przeciągu 300 metrów, w zależności od sytuacji. I ja nie muszę kierowcu mówić rzeczy, które on potrzebuje jedną informację, tą najważniejszą, a na przykład nie 4, które w ogóle, niektóre to w ogóle mu są niepotrzebne. Ale to jest jakby z tym, nie tylko jakby, nie mówiłem tutaj o przypadku Luisa, ale Formuły 1, że się bardzo tak schematycznie wszystko teraz robi. Komunikaty są jakby praktycznie copy-paste, tak? Wklejone dokładnie tak samo, ten sam ton głosu, weryfikujemy, wrócimy. To, jak jesteś za kierownicą, nie ma czasu na weryfikację, wrócimy za pół okrążenia, za 3 okrążenia, za 3 zakręty. Potrzebujesz ten i jakby to jest ważne, żeby kierowca też, który jedzie, czuł, że ta osoba, która on jakby powierza wiele, ponieważ wiele rzeczy ty nie widzisz i prowadzisz auto, jakby on musi to brać i jakby nie mówię tego pod względem Adami czy tam Lewis Hamilton, tylko ogólnie jest to normalne, ponieważ to jest tak jakby trochę związek. To jest tak jakby mówił, Lewis był przyzwyczajony do kogoś, z którym jakby miał ten feeling i to zrozumienie. I zmieniasz po tylu latach osoby wokół siebie i jest to normalne, że będzie potrzeba czasu. Kto był twoim najlepszym inżynierem? Moim najlepszym inżynierem według mnie był Mike Krack, ponieważ byłem kierowcą. To był chyba twój pierwszy inżynier, prawda? Taki tak, znaczy BMW. Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że czułem, że rozmawiamy tym samym językiem. Ponieważ inżynierowie są ogólnie ludźmi, którzy dużo się uczą od młodych lat i widzą rzeczy pod względem inżynieryjskim, tak? Cyfry, wykresy A ty jak jesteś kierowcą, jest zupełnie inna, twoja droga jest zupełnie inna. Uczysz się i bazujesz na odczuciach, bazujesz na tym, co widzisz, co czujesz. Okej, ktoś może się zaangażować bardziej w rozumienie techniczne, ale opierasz swoje jakby wiedzę i swoje rzeczy i swój język na tym, co czujesz. A to są dwie rzeczy, które niby mają przekazać to samo, ale to są dwa zupełnie różne języki. I na przykład Mike był osobą, która mimo, że nie jeździł na jakimś tam super poziomie, ale jeździł w kartingu i to całkiem nieźle, mówił językiem bardzo takim, mimo że był inżynierem i studiował i był bardzo dobrym inżynierem, mówił językiem jakby kierowcy. Dawał ci spokój, tak? Nie spokój. Chodzi o to, że też w sensie niektórzy inżynierowie, niektórzy zrozumieją, coś widzisz na wykresie, większość ludzi się skupi na tym, a ta rzecz jest konsekwencją, co jest na przykład 2 metry wcześniej. I to musisz, tego nie ma napisanego w książkach, tego się nie nauczysz. Ktoś, kto przeżył, wie, tak? Że na przykład coś się dzieje, ale zawsze musisz zacząć trochę wcześniej i zobaczyć, czy na przykład to nie jest konsekwencją tego. I też jakby o tym, co mówiłem, priorytety, tak? Ale nawet ogólnie ja, gdybym był szefem zespołu, bym organizował minimum 2 razy w roku, na początku i końcu sezonu, inżynierowie, którzy mają komunikację, są najbliżej kierowców, żeby jeździli bolidami. Pamiętam, mówiłeś, żebyś zorganizował wyścig raz na rok. Nie wyścig, nawet żeby poczuli, żeby wsiadli, żeby poczuli, że na przykład to nie jest takie proste, że na przykład jak opony mają 10 stopni mniej, to naprawdę jest różnica. Oni nigdy tego nie poczują, bo nigdy do tego poziomu nie dojdą, ale już sam jakby według mnie szacunek i wejście jakby w ten świat w małym stopniu kierowcy może parom otworzy oczy. No, żeby skończyć temat, jeszcze wracając do Lewisa, Damon Hill powiedział przed sezonem, mi się to bardzo spodobało, że Lewis może uciekać z Ferrari jak poparzony kot. Więc moje pytanie brzmi, czy uważasz, że po tych doświadczeniach jego, że może dotrwać do końca kontraktu? Nie wiem, nie chcę oceniać, to nie jest jakby moja sprawa, wiem co ja powiedziałem, nie będę mówił tego oficjalnie. I według mnie
inaczej, myślę, że byłoby dużo mniej problemów i jakby takiej napinki, gdyby auto jechało sekundę szybciej i byliby z przodu. Nadal myślę, że byłyby dokładnie te same, można by nazwać, może nie problemami, ale niedociągnięcia, ale byłyby jakby przykryte wynikami. Wiem dokładnie jak jest, kiedy wyników nie ma, takich jak się oczekuje i jakby każda rzecz ci przeszkadza. Kiedyś mówiłem, że w Formule 1 jest jedna tylko złota zasada. Zasada jest taka, jeśli auto jedzie szybko, inżynierowie są dobrzy, kierowcy nie popełniają błędów, w ogóle rewelacyjnie catering, kucharz zrobi takie jedzenie, biuro podróży, nawet jak siedzisz 8 godzin na jednym lotnisku, bo czekasz na następny lot, nie przeszkadza, hotele, nawet jak nie mają dobrego pokoju, są super. Kiedy ci sami ludzie, to wszystko, auto jedzie 3 sekundy, czy tam 2 sekundy wolniej, nagle te wszystkie rzeczy zaczynają przeszkadzać. Chciałem tylko zaznaczyć, że Ferrari 499P jest bardzo szybkie. Tak, ale to tak jak powiedziałem, punkt jest taki, że kiedy ty siedzisz w środku, to nie jest tak, że wyniki wpływają na twoją ocenę. Ja mówiłem bardziej o ocenie zewnętrznej, tak? Dlatego podkreśliłem, że nadal byłyby te niedociągnięcia, ale one nie byłyby podawane. Teraz każdy wyciąga, że Lewis powiedział, żeby sobie poszli w międzyczasie na herbatkę, tak? Chciałbym mu podkreślić, że Włosi nie piją herbaty, cappuccino lub espresso. Ale widzisz, to też jest, że jeździłeś z angielskimi zespołami, no i automatycznie ci wychodzi herbatka. No. Ale rozumiem, że rozumiałeś go. Bez cytryki. Herbatka bez cytryki. Tak, dokładnie. Ja wiem, o co chodzi. Ja, na przykład dla mnie jego komentarze są normalne. Biorąc sytuację, biorąc jakby... No, uważam, że to jest rzecz normalna. Po prostu jesteś w momencie, w którym jest to bardzo napięty moment, jest to moment, w którym słyszysz przez radio rzeczy lub też nawet głos może ci, wiesz, no umówmy się, on z Bono pracował, no nie wiem, kilkanaście lat. To jest normalne, że pewne rzeczy będą trudne. A spodziewałeś się, że będzie miał takie problemy z adaptowaniem? Ja uważałem, że uważałem tak, że jeśli auto będzie konkurencyjnie, będzie w stanie wygrywać wyścigi Ferrari, to wygra sezon lub będzie ciężko. To miałem podobnie, nie chwaląc Słucham? się. Miałem podobnie, nie chwaląc się. Też mi się tak wydawało, że jak Ferrari będzie szybkie, to będzie wygrywał. Tak. Tak uważam. Okay. Wracając do WEC-a, ostatni weekend przed Le Mans. Czy ten wyścig, który rzeczywiście nad wami czeka, czy na niego? Wejściem do Le Mans, tak? Tak, tak. Czy on zaważa na tym weekendzie? Jak o nim myślicie, jak go przejeżdżacie? Czy to jest już ten... Znaczy, nie. To jest jakby wyścig, który nam da możliwość po raz kolejny przeżycia, zrobienia tego, co mamy robić, zobaczenia, pewnie popełnimy jakieś błędy, jakieś rzeczy nie będą do dociągnięcia na przyszłość. No i jakby nie było, według mnie cel jest taki sam jak zawsze, czyli zrobienie jak najlepszej roboty i skupienie się nad samym sobą. A Le Mans będziemy myśleć o Le Mans, miałem powiedzieć w poniedziałek, ale no dobra, powinienem powiedzieć w niedzielę, bo wyścig jest w sobotę, ale w niedzielę sobie odpuścimy. W poniedziałek się zaczyna jakby taki pełen fokus nad Le Mans, ponieważ umówmy się, nadal to jest bardzo ważny wyścig i byłoby nieprofesjonalne jakby myślenie tylko o Le Mans. Przed sezonem sceptycznie się wypowiadałeś o możliwości wygrania Le Mans w tym roku. Podtrzymujesz to? Tak. Zdradzisz dlaczego? No ale bo moje myślenie się nie zmieni, także... Nie wiem, byliście bardzo dobre, wiesz, bardzo szybcy w Katarze, bardzo szybcy na Imoli, więc... No tak, ale będzie to trudne zadanie i jakby szanse zawsze są, ale nie będzie to łatwe, także zobaczymy, jak się wyścig rozwinie, jak to wszystko będzie wyglądało. Sama prędkość to nie wszystko. Zobaczymy. Wszystko jest możliwe, ale tak jak powiedziałem, byłoby to spore zaskoczenie. Chyba w ubiegłym roku powiedziałem coś takiego, że
jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby prywatny zespół, znaczy inaczej, może wygrać, ponieważ wszystko jest możliwe, ale jakby nic się dziwnego nie wydarzyło, to według mnie jest to trudne zadanie. Praktycznie ja tego jakoś nie widzę. Mogę się mylić. Będziemy trzymać kciuki, żeby Co się nie znaczy, wydarzyło. chcę podkreślić, żeby później już ktoś nie powiedział, co nie znaczy, że nie damy z siebie wszystko i podchodzę do tego inaczej, wręcz przeciwnie. Jakby to, jakim autem jeżdżę i z jakim zespołem nie ma tak naprawdę wpływu na to, jak ja do tego podchodzę i tak naprawdę podchodzę dokładnie tak samo, czy bym jechał w aucie żółtym, czerwonym, różowym czy białym. Będziemy trzymać kciuki, żeby się zdarzyły te wszelkie okoliczności. Zobaczymy. Dziękuję Ci za rozmowę przed SPA. Chciałem Cię jeszcze prosić, bo żeby stało się zadość, Tak? żebyś napisał dedykację dla zwyciężczyni, jak się okazało. Bardzo dobrze, bardzo mi miło, gratuluję. Tak, naszego, A która się nazywa Ola. ja też mam gadżety, które dla Oli. Tak, dla Oli. Ja też mam gadżety, które obiecałem. Także może pójdę po nie, czy nie? Co zaraz potem po nagraniu. Chciałem Cię jeszcze prosić, bo jako, że było tyle super odpowiedzi, to jeszcze chcemy ufundować z Twoim podpisem Jasne. dwa skarby na dalsze nagrody, a jeden jest dla Ciebie. Jeden dla mnie. Tak, tak. Pierwszy. I drugi. Dobra, a to ja mam pytanie. Bo bo ja przywiozłem, znalazłem jeszcze w jakimś tam, a drugi? A trzeci to dla mnie. To Trzeci też sobie dla ciebie. podpiszę. No. Nie, żartuję. Otworzyć. Czapeczki. Dawne, chyba najładniejsze czapeczki, które mieliśmy w Alfa Romeo Racing. Nie, jak to było? Alfa Romeo Racing. Nie, Alfa Romeo Racing Orlen. Aha. Tak było. Alfa Romeo. Już nawet nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Nie, na pewno był Racing. Alfa Romeo Racing Orlen. Orlen Team. Czy z tego roku? To powinniśmy się zapytać, kto wygrał, tak? Czy nie? Myślę, że jakąkolwiek wybierzesz, to każda Nie, będzie... no to ja mam mów, bo to teraz piłeczka po twojej stronie. No kurde, dobra. A Dobra, można myślę, że jedną bardziej taką, jedną unikatowe. Nie, myślę, że bardziej unikatowe będą te z Formuły 1. taką? Także przyniosę, poczekaj. Tak? Mam przynieść? Czekaj, tylko jeszcze... A jeszcze coś chcesz? A nie, czekaj, już podpisał to wszystko. Dobra, dobra. Tak, przyniosę, to od razu podpiszemy, nie były. Będzie dowód, Że przekazałeś. żeby nie było, że wiesz. Wow. Taki pełnowymiarowy. Bo są różne. Wróciłem do was. Szczęśliwie. Tak jest, patrz, nawet normalnie jeszcze, żeby było. O, ty, przykleiłeś. Jest. Żeby było, że oryginalne, to nawet z tym. Jest hologramem, chłopie. To nie ma żartu. Kurde, dzięki wielkie. Chyba to były najładniejsze czapeczki. Długo- A czemu tak? A, dobra. Dzięki twojej akcji sprzedaliśmy jeszcze... Mojej akcji? To ja mam taki, Więcej. to ja mam taki wpływ na ludzi? Tak, O, tak. to nawet nie wiedziałem. No. Za co ci bardzo Dobrze, a i dziękujemy. teraz ten mini helmet, Ten tak? mini helmet to też jest totalnie Ten. wyczesany. Myślałem, że to będzie taki, wiesz, taki mini, a to Nie, jest no taki... nie. Wow. Też żeby nie było, nigdy nie rozpakowany. Też za czasów F1. Tu, proszę. Super. Jest super. Ale to wygrała pani Ola? No tak, no pani Ola dla zwyciężczyni, tak, nie? No to dobrze. No to... Czy pani, nie wiadomo czy pani, no ale... Ale... Oryginalny. Nie Dziękuję. podróbny. Bardzo Dziękuję. mi miło i gratuluję wszystkim. Grazie mille.